Zapraszam do obejrzenia lekcji pokazowej Niezwykła podróż z Małym Księciem, którą będę dziś dla Was komentować. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że zgodziłyście się spotkać ze mną dzisiaj po to, żebyśmy mogły wspólnie pobawić się z naszą lekturą, która nosi tytuł Mały Książę. Przepraszam, wrzuciło mnie. Dobra, może tak być, ja rozumiem. Najważniejsze, że wracacie, jak Was wyrzuci, żebyście wróciły. Ok, przechodzimy dziewczyny do działania, czyli tak, udostępniam ekran. Dzisiaj przypomnimy sobie treść lektury Mały Książę poprzez zabawę w literackim pokoju zagadek, czyli tak zwanym escape roomie, który będzie nam utrwalał treść lektury. Wy znacie już escape roomy, ponieważ pracowałyśmy nieraz takim sposobem, czyli klikamy na planetę, żeby iść dalej, tak jak tutaj mówi, instrukcja jest dla osób mniej zaawansowanych. Ja Wam przesyłam też na czat linka. Ja chyba teraz tego nie zrobię, jak mam udostępniony ekran. Zatrzymam na chwilę udostępnianie, żeby go Wam wysłać. Link jest zaktualizowany, wszystko działa. O, żebyście mogły wędrować przez te planety razem z Małym Księciem i ze mną. Dobra. Wchodzimy w planetę i jesteśmy z wizytą u króla. Kiedy otwiera się nam strona, poszczególną planetę, która nam ma reprezentować, mamy króciutką instrukcję z książeczką, tak jakbyśmy sobie sięgały do treści naszej lektury. Na wstępie prowadząca prezentuje, co kryje się na poszczególnych slajdach i jak należy pracować z prezentacją. Kiedy Mały Książę wyruszał w swoją podróż, nie spodziewał się, że spotka tak wielu interesujących ludzi. Pierwszy z nich, jak pamiętacie na pewno z omawiania na lekcji, był król. Siedział na wielkim tronie na swojej maleńkiej planecie i pragnął być władcą sprawiedliwym i rozsądnym. Naszym zadaniem jest poszukanie gry, która przyniesie hasło pozwalające wędrować dalej. I tak jak pamiętamy, kiedy strzałeczka zamienia się w łapkę, oznacza to przejście do gry. Jest łapka na miejscu, gdzie siedzi król. Ok, i tu jest dobrze Wam znana formułka gry. Razem z uczniami przechodzimy do ćwiczenia, które służy wzbogaceniu słownictwa i przypomnieniu pojęcia synonimy. Czyli w wykreślance szukamy synonimów do słowa władza. Co to są synonimy, dziewczyny, pamiętacie? Takie podobne do władz, takie... Nie wiem, jak to Czyli powiedzieć. takie Wyrazy, które inne brzmią wyrazy, podobnie. które mają te same znaczenie. Super. Możemy to nazwać też tak bardziej formalnie wyrazy bliskoznaczne. I to określenie synonimy, wyrazy bliskoznaczne, tak jak wyjaśniacie tu bardzo ładnie własnymi słowami, czyli coś, co znaczy to, co władza. Mamy je tutaj. Przewodniczenie, Ja już mam hegemonia. przewodniczenie, Dobra. to jest 7 na samej górze od lewej. Dobra, mamy w dół. Przewodniczenie. Długie te wyrazy są. Ja mam rządzenie, to jest jakby na drugim tym od góry. Od erki. No też już mam, dziękuję. Co jeszcze mamy? Hegemonię mam w samym środku. Takie, trudne dosyć słowo, rzadko używane. Wierzchnictwo jest Panowanie. na dole od lewego tam. Jak powiedzieć? Wierzchnictwo. Wiesz co, Od Oliwia? Nie mam jeszcze panowanie. zwierzchnictwa, zgubiłam je. Mam panowanie. Zwierzchnictwo jest nad panowaniem tam. O, dobra, o, teraz. A pod panowaniem jest kierowanie. Pod panowaniem jest A kierowanie. pod hegemonia jest demonacja. Dominacja. Te słowa hegemonia i dominacja wrócą do nas, kiedy będziemy omawiać lekturę Quo Vadis. A nad panowaniem jest zwierzchnictwo. O, dziękuję bardzo, Amelko. Ok. Naszą wskazówką, czyli hasłem jest słowo lis, więc idziemy dalej. W ten sposób też znamy, już się bawiłyśmy takimi rzeczami. Z wizytą u próżnego. Dziewczyny, gdzie szukamy tutaj przejścia do kolejnej zagadki? Na może... Próżny bardzo lubił być chwalony, doceniany, skupiał się tylko na sobie. Dlatego lusterko. Nikolka, gdzie masz tutaj grę?
Jak sobie otworzycie linka, to możecie działać u siebie na ekranach też. Przypominam, strzałeczka zamienia się w łapkę. O, i mamy na lustrze. Dobra. Kolejne zadanie pokazuje możliwość wykorzystania kodowania za pomocą pisma lustrzanego do odczytania cytatu z lektury. Rozszyfruj tekst. Niestety lusterko próżnego nie zna polskich liter. Czy umiałybyście go odczytać? Jest takie odbicie lustrzane. Tak, ja mogę. O, proszę, Nikolka. Uwielbiać to znaczy uznać mnie za człowieka najpiękniejszego, najlepiej ubranego, najbogatszego i najmądrzejszego na planecie. Świetnie. Widzę, że dobrze znasz treść lektury, bo takim od razu językiem i stylem przeczytałaś nam ładnym. Dobra, słowo 9. Poda nam hasło. Najbardziej, najlepiej czy najmądrzej? Która z Was policzy? Najlepiej. Najlepiej, dzięki Amelko, czyli będzie to słowo róża i zaraz zobaczymy, czy ono nas przeniesie dalej. Czyli mamy znowu słowo z hasełkiem. I jest to dobre hasło. I co ja źle zrobiłam? O, mam. Pijak. Pijak budził najwięcej emocji, kiedy omawialiśmy go na lekcjach, prawda? Jest to jedno z trudniejszych Bardzo. chłopaków, prawda? Szczególnie jak go rysowaliśmy. Taki człowiek z problemami, prawda? Dlatego tutaj mamy grę z podpowiedziami, jak uczynić swoje codzienne życie troszkę lepszym. No i też musimy znaleźć sobie przejście. O, mam przejście. Na środkowej butelce jest. Ładuje nam się gra. Rady dla pijaka. W poszukiwaniu szczęścia pozwalają nawiązać do motywu szczęścia w literaturze. Mogą stanowić punkt wyjścia do szerszych rozważań. Pijak był bardzo nieszczęśliwą osobą. Pamiętamy, on pił, ponieważ chciał zapomnieć. To była bardzo ciekawa rozmowa małego księcia z pijakiem. I rady dla pijaka. W kolejności dowolnej. Rady dla pijaka. Idź na długi. Podpowiedź przechadzka. Spacer. To śmigacie szybciutko, już znacie takie rzeczy. Przeczytaj dobrą Książkę. książkę. Pasuje. Kiedy jest zima, ciesz się pruszącym Śniegiem. 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 Słuchaj szumu Morzem. morza. To zawsze uspokaja pięknie. Tańcz do ulubionej Piosenki. i porozmawiaj z Przyjacielem. Przyjacielem. Okej, wyszło nam hasło szczęście. Wygląda na to, że jest dobrze. Sprawdzimy. A, nie, nie zrobiłam jednego. Aha, nie kliknęłam. W nocy zadbaj o spokojny sen. Sen. Tak jest. O, teraz możemy sprawdzić. Kolejne hasło, bez niego nie poszłybyśmy dalej. Brzmi woda. Czyli idziemy dalej. Z wizytą u bankiera. Dla większości dorosłych najważniejsze są liczby. O tym mówił mały książę też bardzo często, prawda? I pilot, że dorośli są dziwni. I taką osobą był bankier. Tutaj mamy grę z pytaniami o liczby, o treść lektury. Gdzie jest gra? Poszukajcie, podpowiedzcie mi, gdzie jest gra, pod jaką cyfrą się ukrywa. Może na tą zieloną piątkę? Którąś? Nie łapię. Może 6? Albo 9. Dobra, lecimy po kolei. Napis jakich nie poukrywałam, bo by było niewygodnie. Że pani to jest tam pomiędzy 8 a 4, tak w sumie bardziej na 4. O, Tak, tutaj. Dobra, mamy łapkę. No tak, bankier liczył i liczył, chciał mieć jak najwięcej gwiazd. My też chcemy często coś mieć. Marzymy o wygraniu pieniędzy, no to spróbujemy w milionerach. Niestety nie mamy zaczarowanej drukarki, która by nam wygraną wydrukowała, ale pobawić się możemy.
Gra nawiązująca do postaci bankiera pozwala na włączenie elementów matematyki i fizyki do lekcji języka polskiego. Korelacja międzyprzedmiotowa. Jak nazywa się planeta Małego Księcia? B612. Mhm. Dobra, 500 zł za nami. Jeśli Mały Książę przebyłby 100 km w ciągu 2 godzin, z jaką prędkością by się poruszał? Czy już mieliście na fizyce takie zadania? Tak, było coś podobnego. To pamiętacie, jak to się liczy? Tutaj mamy podpowiedzi. To będzie 50 km na godzinę. Brawo, Amelka. Tutaj mamy podpowiedzi do zadań niektórych i na przykład pierwsza jest prędkość. Prowadząca wskazuje na możliwość korzystania z różnych źródeł, wykorzystanie wiadomości z Wikipedii, korzystanie z zasobów cyfrowych. Amelka, jak obliczyłaś, że to jest 50 na godzinę? Nie wiem, jakoś tak coś mi się skojarzyło w sumie. Dobra, to ja Wam przypomnę, jeszcze może się przydać na fizyce, że prędkość to jest droga podzielona przez czas, czyli 100 podzielone przez 2 da nam prędkość 50 km na godzinę. Idziemy dalej. Jeśli Mały Książę wyczyścił wulkan o wymiarach 4 razy 5 razy 3 centymetry, to jaką objętość ma ten wulkan? A na matmie były objętości? Było chyba. Coś tam było, nie? Kiedyś. Przyjmujemy, że ten wulkan jest prostopadłościanem, czyli takim jakby kartonikiem, pudełeczkiem. I objętość możemy sobie obliczyć, i tutaj też mamy podpowiedź. Korzystamy z Wiki, naszej zaprzyjaźnionej bardzo instytucji, przeliczanie objętości. Objętość liczymy w centymetrach sześciennych. Podstawową jednostką objętości jest metr sześcienny, ale my liczymy w centymetrach, bo takie mamy tutaj dane podane. Czy Wam się wyświetla, dziewczyny, kiedy ja przeszłam na stronę Wikipedii? Tak. Dobrze, czyli właśnie tego nie byłam pewna. Czyli bierzemy 3 dane i mnożymy je razy siebie. Więc mamy 4, oj zamknę to, 4 razy 5 razy 3, to ile nam wyjdzie? 60 cm sześciennych? 60 cm3. Takie pytania odnośnie brył lubią się pojawiać na egzaminie ósmoklasisty, a Mały Książę pomoże nam je dobrze sobie kojarzyć. Ok. Skoro bankier mówi, że w ciągu 54 lat 3 razy zakłócono mu spokój, to co ile lat średnio ktoś mu przeszkadzał w liczeniu? To taka średnia nam tu wychodzi. Co 18? A jak to obliczyłyście? Matma na polskim, nie? No bo podzieliliśmy jakby po kolei każdą liczbę, żeby tak przeliczać. I no jakby tego przeszkadzania nie liczy się jako 1 rok, tylko jako chwilę, no to no wychodzi 18. No chyba, że coś pomyliłam. No nie wiemy, ile czasu mu ktoś przeszkadzał, nie? Ale tak właśnie licząc, że trwało to chwilę, no to by tak właśnie bardzo ładnie pasowało. W jaki sposób bankier umieszczał gwiazdy w banku? Czy zapisywał ich ilość na kawałku papieru, a ten papier zamykał na klucz w szufladzie, czy łowił gwiazdy siatką na motyle, a następnie zamykał je w skrzyni? Zapisywał ilość na kawałku papieru, a ten papier zamykał na klucz w szufladzie. Każda lektura pozwala na nawiązywanie do treści innych lektur. Korzystamy z naszych skojarzeń, łączymy treść Małego Księcia z innymi poznanymi tekstami. Tak, pamiętamy. A pamiętacie, który z bohaterów literackich zbierał motyle? Siatką na motyle często biegał? Kojarzy Wam się jakaś postać z klas młodszych? Ktoś, kto bardzo lubił motyle łapać. I z kolorowych szkiełek gotował obiady. Pamiętacie? Pan Kleks chyba. Pan Kleks. O, pan Kleks. No, pan Kleks. Okay. Ostatnie pytanie. Za 1 000 000. Jak mówił o sobie bankier? Lecz jestem człowiekiem poważnym? Czy jestem najmądrzejszy ze wszystkich ludzi? Czy jestem właścicielem wszystkich gwiazd? Czy dorośli? Lecz jestem człowiekiem poważnym.
On kilka razy powtarzał to. Tutaj mamy też w podpowiedziach i jak będziecie wy kiedyś robiły grę, można fajnie się pobawić tymi podpowiedziami, wiecie, myśmy tego jeszcze za dużo nie robili. Podpowiedzi też nas przeniosą do Wikipedii. Prowadząca wskazuje na możliwość korzystania z różnych źródeł. Prezentacja strony Wikicytaty. Do strony cytatów. O, i to jest też coś takiego nowszego. Mamy tutaj sporo cytatów, z wielu lektur są cytaty na Wikipedii. Mamy też z Małego Księcia. Na początku podane jest, z którego to jest wydania i jakiego tłumaczenia. Jest ich sporo. A tutaj, ja tutaj szukałam tych cytatów, przygotowując zajęcia dla Was. Mamy też z innych źródeł, z nowszego wydania, Warszawa 2016. I tutaj mamy właśnie, bankier mówi, lecz jestem człowiekiem poważnym w czasie rozmowy z Małym Księciem. No, a teraz jeszcze mnie wpuściło z powrotem do prezentacji. Ok. Ja widzę, że Wy bardzo dobrze pamiętacie treść lektury Małe Książę. Świetnie. Nasze hasło to gwiazdy, więc idziemy dalej. Ok, latarnik. Uczciwością i pracą ludzie się bogacą. Latarnik to jest taki pracocholik, nie? Pamiętacie? Dla niego praca była najważniejsza, ale nie sprawiała mu radości i satysfakcji, stała się takim obowiązkiem, aż do przesady, że on nawet nie spał, nie odpoczywał, nie? No i kiedy my z naszej pracy, czyli Waszej nauki, mamy przyjemność, nie tylko obowiązek, myślę, że lepiej zapamiętujecie rozmaite rzeczy, nie? Dlatego kolejna gra z przysłowiami. Gdzie ona jest? Na środkowej Na lampie. lampie. Na lampie. Jest dobry system, jak ja Wam puszczę linka i możecie przechodzić przez to same. Teraz się ładuje. O, ładnie nam dzisiaj działa. Bez pracy nie ma kołaczy. Kolejne polskie przysłowie. Następuje zabawa, w której przypominane są przysłowia polskie. No, zobaczymy. Przysłowiami dawno się nie bawiliśmy na lekcjach. Bez pracy nie ma Kołaczy. kołacze. Co to jest kołacz? To jest takie jakby, nie wiem jak to opisać, takie owalne ciasto. Tak, przede wszystkim ciasto. Chodzi głównie o ciasto. Kołacz to takie było kiedyś takie bardzo dobre ciasto, takie naprawdę wypracowane i bardzo smaczne i słodkie. Też często Mhm. jest. I w kształcie takim właśnie koła. Gdzie się bije, tam Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. tak. Może nie typowo z pracą związane, ale z korzyścią, nie? Że jak dwóch jest zajętych czymś innym, to ten trzeci korzysta. Gdy się człowiek spieszy, to się Diabeł. diabeł cieszy i to działa i w pracy, i w szkole, i w nauce też, nie? Zgoda buduje. Niezgoda. 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 No, znacie przysłowie. A to z kolei przysłowie, tak jak ten hegemonia i dominacja słowa przydadzą nam się przy Quo Vadis, to zgoda buduje, niezgoda rujnuje, będzie naszym mottem, jak będziemy omawiali zemstę. Nie samym czym? Chlebem. Chlebem, tak jest. I to jest przysłowie ostatnie, które rzadziej używamy. Kto umie czytać, pisać i rachować, ten nie potrzebuje ciężko i mamy tutaj pracować. To taka motywacja. Dla Was może nie, bo Wy jesteście pracowite i solidne, ale komu się nie chce uczyć, to potem praca może być cięższa. Świetnie. Kolejne hasło to baobaby. Czy kojarzą Wam się baobaby z pracą w lekturze? Tak. 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 A pod jakim względem, jakbyście miały uzasadnić skojarzenie między pracą a baobabami? Trenowanie ważnej umiejętności. Uzasadnienie swojego zdania w oparciu o treść lektury. Ponieważ Mały Książę musiał wyrywać Musiał je chwasty, wykopywać? żeby nie zarosły całej jego planety. Dziękuję bardzo. No, ja się zgadzam tutaj z tą odpowiedzią. Myślę, że tak właśnie było, że to był taki symbol jego ciężkiej pracy. Idziemy dalej. Hasełko baobaby. Geograf. Geograf. A tutaj coś mi poszło źle. Geograf skierował Małego Księcia na ziemię. Gdzie Mały Książę na tej ziemi spędził najwięcej czasu? Pamiętacie? Na pustyni? Na pustyni. Pustyni. I tutaj bardzo fajne nam tło Geniali prezentowało, bo mamy kawałek Afryki właśnie z pustynią. Tutaj. Jest tam dalej, tak.
No to takie zadanie z geografii można powiedzieć. Ułóż nazwy kontynentów od największego do najmniejszego. Korelacja międzyprzedmiotowa. Wykorzystanie elementów geografii podczas pracy z lekturą. Nie jest to łatwe zadanie, tu się można pomylić. Możemy korzystać z podpowiedzi w Wikipedii. Możecie otworzyć w tle, a ja będę przesuwać, bo jak będę za dużo klikać, to będzie nam się gorzej pracowało. Jeszcze raz, od największego do najmniejszego. Który kontynent jest największy? Eurazja, czyli Europa i Azja. Czy na geografii też poznawaliście to pojęcie Eurazja? Nie było chyba. Nie Nie było. było. Nie. A jak myślicie, dlaczego tu jest tak użyte? Korzystałam z Wikipedii, robiąc gry. Czemu Wikipedia podaje określenie Europa i Azja jako jeden kontynent? Były połączone? Właśnie, brawo. Macie bardzo dużą wiedzę, dziewczyny, ze wszystkiego. Także jak coś nawet powiecie niepewnie, no to bardzo często jest to dobra odpowiedź. One są połączone, nie są oddzielone oceanem od siebie albo jakąś inną większą wodą. Co jest drugie? Afryka. Sprawdzimy. Co będzie trzecie? Ameryka Północna. Ameryka Północna. Ameryka Ameryka Południowa. Południowa. Antarktyda i Australia. Australia to wiemy, że jest najmniejsza i zaraz sprawdźmy, czy jest dobrze. W Afryce pamiętamy, że tam jest bardzo dużo ludzi, nie? Bardzo duże zaludnienie. Dobrze, brawo. Mam nadzieję, że korzystałyście z Wiki albo macie taką dużą wiedzę na temat kontynentów. Słowo, które otrzymujesz, brzmi droga. Więc ruszamy dalej. Na ziemi. Ziemia przywitała małego księcia wieloma niespodziankami. Tłumy ludzi, pamiętamy, którzy jeździli w tę i w tę stronę. W ogóle tak się wydawało chłopcu, że to kompletnie bez sensu. Mnóstwo róży w ogrodzie. Lis o niezwykłej mądrości. Żmija, która mówiła, że jest potężniejsza niż palec króla. Ziemia to miejsce wielu symboli. Następuje omawianie, odczytywanie i interpretacja symboli w lekturze. Poszukamy w piasku wejścia do ostatniej gry. Ona dotyczy symboli i symbole z Małego Księcia będą nam też towarzyszyły przy niektórych lekturach. Jest w lewym dolnym rogu. Szybkie jesteście. Ok. Robimy raz, dwa, mamy jeszcze 10 minut. Symbol to jest jakieś pojęcie, takie na przykład, znaczy jakieś zjawisko, tak, a znaczenie bardziej pojęcie. Czyli do symboli na pewno będzie należał lis. Do tego lisa pięknie rysowaliście, kiedy robiliśmy plakaty dotyczące treści lektury. Do symboli należą też baobaby. Żmija chyba. Żmija. Co jeszcze? Róża? Róża. Róża. Woda. Zaraz trochę tu sobie zrobimy miejsca, żeby nam się wszystko mieściło ładnie. I pustynia. I pustynia. Pustynia. Pamiętacie? Super. O, ich się nie mieści tak. Mamy pustynię. Dobra. Co symbolizował lis? Przyjaźń. I to jest zaskakujące, prawda? Bo zazwyczaj lis, jak w bajkach Krasickiego, kojarzy nam się z chytrością, sprytem i tak dalej. Baobaby, jakby były Śmierć, prawo ostateczne. Bezpieczeństwo. No właśnie, przegłosujmy. Czy bardziej baobaby ze śmiercią będą się kojarzyły, czy bardziej z takim niebezpieczeństwem, zagrożeniem? Niebezpieczeństwo, bo żmija to jest śmierć. Mocność. Mhm. Bo żmija niebezpieczeństwo i wtedy jakby uznać pustynię za śmierć i ostateczne sprawy, kiedy tak jakby się rozmyśla o tym wszystkim, co się wydarzyło. W symbolach jest to piękne, że one nie są takie jednoznaczne, tak jak alegorie były w bajkach, one przynosiły nam bardziej konkretne takie nawiązania i skojarzenia. Symbole są wieloznaczne i można je odczytywać na różne sposoby. Ja bym zostawiła baobaby niebezpieczeństwo, bo kiedy je zaniedbamy, to wtedy grozi nam ryzyko rozsadzenia planety korzeniami. A żmija będzie śmiercią, bo żmija ostatecznie zakończyła pobyt na ziemi, prawda, Małego Księcia. Róża będzie miłość, piękność, delikatność. Delikatność. Tak, Woda to będzie życie. tak, woda to życie. Pustynia, samotność. Samotność.
Tam były takie ładne słowa, że na pustyni właśnie człowiek jest samotny, wśród ludzi jest się także samotnym, ale pustynia w szczególny sposób nam się kojarzy właśnie w tak pokazana z samotnością. No, sprawdzamy. Udało się. Koniec naszej podróży z Małym Księciem. Na zakończenie podróży proszę o napisanie, czego nauczył się Mały Książę podczas wędrówki po planetach. Ponieważ my dzisiaj spotykamy się tutaj tak projektowo, nie będę prosiła Was o napisanie, tylko krótkie podsumowanie. Jak myślicie, czego Mały Książę nauczył się w czasie wędrówki po planetach, kiedy odwiedzał tych różnych ludzi? Że każdy jest inny. Że każdy jest inny. Bardzo celne spostrzeżenie. Piękne słowa, Nikola. Czego jeszcze się nauczył? O różnych problemach. Że dorośli lubią liczby. Że dorośli lubią liczbę, tak jest. I że dorośli też mają swoje różne problemy, prawda? Tak jak pijak sobie nie radził z nimi zupełnie. Jak myślicie, czego jeszcze? Martynko, Oliwko, może jeszcze Wy coś dodacie? Znaczy, ja nie wiem, jak to podsumować, że dowiedział się, że róż jest więcej. Że róż jest więcej. I powiedziałaś to pięknie, symbolicznie bardzo, czyli ta miłość i piękno i delikatność ma różne oblicza, a róża staje się wyjątkowa nie dzięki temu, że jest różą, tylko poprzez relacje, prawda? Nasze relacje Tak, nadają i takim... dla niego jego róża była wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. No pięknie. Okej. Że baobaby są niebezpieczne? Też. A baobab się pojawił, ale nie jako niebezpieczne coś, symbol zagrożenia, niebezpieczeństwa. Pojawił nam się baobab też w lekturze W pustyni i w puszczy. A tam z kolei był... Tak, a to było bezpieczeństwo. A tam było bezpieczeństwo, nie? I czasami tak się zdarzają te pewne symbole i niosą jakieś nowe znaczenia. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny.